No właśnie. Kureczka już prawie w 99% skończona. No i co? I jajco. Auto rzuciło palenie. Także najprawdopodobniej problem leży gdzieś od strony pompy paliwa. Tak. No właśnie. No właśnie. No jak się pewnie domyślacie, zaczęła się walka. Mam tą walkę nagraną, ale to jest tyle materiału, że bez sensu jest Was zanudzać. Także pokrótce opowiem, co się stało, no i wrzucę przebitki. Czyli tak, na początku zaczęliśmy weryfikować, czemu ten samochód przestał odpalać. No i wpadła opcja na pompę, także zaczęliśmy grzebać i zastanawiać się, o co chodzi. Czy to może się przytkał filterek w baku, gdzie są problemy. Okazało się, że akurat w tym modelu jest taki sam bak jak w pierwszej generacji C-klasy. Jest to taki bak, który występował tylko w tych modelach. Został tak zaprojektowany przez Mercedesa, żeby nie trzeba było w niego ingerować od góry, tylko wymyślili sobie, że w niego można ingerować od spodu, tylko i wyłącznie, żeby nie trzeba było ściągać tylnej kanapy. No pomysł. To provide for the pass-through feature and fold-down rear seatbacks, the fuel tank is located under the floor in front of the rear axle. Mounting the tank in front of the axle requires a unique two-chamber design to provide for the drive shaft. That in turn required a unique system for connecting the two chambers to allow fuel delivery from the left chamber to the single fuel pump outlet at the right chamber. To accomplish this, a Venturi system installed in each chamber uses the fuel returning to the tank to create a siphon effect. Pomysł z czapy. Także tak, mamy bak trzykomorowy. Mamy lewą i prawą komorę i małą komorę, z której czerpie pompa paliwa. Paliwko. No i właśnie w tej trzeciej małej komorze przestało się pojawiać paliwo. I teraz pytanie czemu? Zacząłem wertować, jak to jest w ogóle skonstruowane, żeby zrozumieć tą zasadę. Okazało się, że bak działa na zasadzie Venturiego, czyli coś jak na zasadzie jak gaźnik, czyli zasysane powietrze w gaźniku pobiera nam poprzez odpowiednie zwężki, wydziela się podciśnienie i pobiera nam wtedy odpowiednią dawkę paliwa. Tak samo jest tutaj, z tym, że tutaj siła tego pobierania paliwka do tego malutkiego zbiorniczka bierze się z siły powrotu. Czyli w momencie, kiedy mamy za słabą pompę, pompa nie daje odpowiedniego ciśnienia, jeździmy po prostu dokąd jest paliwko w tym małym zbiorniczku i o ile się przeleje z prawej komory do tego małego zbiorniczka. I nieważne, że mam pełen bak, wyjeżdżamy tylko 1/3 baku i przestaje nam pompować paliwo. No właśnie z braku tej siły powrotu. No i tu trzeba było się rozkminić co, jak i czemu. Padła decyzja, żeby to wszystko pootwierać, także wiadomo, jak się rozkręciło to malutkie siteczko w baku, no to tam jest aluminiowa obudowa sitka, do tego jest stalowa nakrętka i miedziany przewód i to razem się tak sanodowało, że nie szło tego ruszyć, także po wykręceniu, po odcięciu tego trzeba było po prostu szukać nowych elementów, no i sitko ASO, wężyk udało się dobrać zamiennik, no i wymiana pompy. Dobra, odpaliłem go na sekundę. Odpalił i dosłownie chwila, moment, tu mamy zbiornik, kanister, który jest podpięty pod pompkę, a tu mamy wyjście z baku do pompki, czyli po prostu z baku idzie nam paliwo tu, a normalnie powinna pompka ściągnąć z baku. No i to jest to, co się wylało przelewem podczas odpalenia, czyli praktycznie chwilę pochodził i praktycznie przelał 2,5 litra z jednej komory do drugiej, teoretycznie chyba. Czyli powrót zaczął działać i nam działa chyba przelewanie się teraz między dwoma komorami, bo przelewa się z dwóch komór trafiając do trzeciej. I dopiero z drugiej przez trzecią wraca do pierwszej, chyba tak to działa, więc nam to zaczęło działać. No, czyli gdzieś jesteśmy, auto odpaliło, ale gdzie jesteśmy tego? Keine Ahnung. Dobra, zaraz jeszcze raz przelejemy paliwko, jeszcze raz go odpalę. Jak to się mawia, z duszą na ramieniu. W międzyczasie wymieniliśmy też filtr paliwa, a tu jest też taki myk, że jest cała ta ekologia
I regulator ciśnienia paliwa jest w ogóle w filtrze z tyłu przy pompie, przy kole. Także idzie podciśnienie spod maski, z kolektora przez filtr taki węglowy baku do regulatora ciśnienia i też do baku idzie do odpowietrzenia, żeby było cały czas podciśnienie w baku, żeby to wszystko sprawnie działało, bo jak któryś tutaj element zawiedzie, no to jest katastrofa. No, także tak, zostało wszystko wymienione i odpalamy auto, chwilę pochodziło i nagle zaczęła pompa wyć niemiłosiernie. Teraz mu na przykład depnę do podłogi. No nie, no to i zgasnąć. Znaczy chciał zgasnąć. O. No ładnie się zbiera. Zbiera się bardzo. O, Pa, i teraz zaczęła być. powyła. Czyli ona jakbyś ma pływów nie ma. Dziś jakby ją dławiło, nie? Jak większe zapotrzebowanie ma na paliwo, No znowu te przelewy koleś nie wyglądają. No bo chodzi jak... no ale teraz tak zaczęło. No i dalej szukanie przyczyny, czemu ta pompa wyje. Padło ostatecznie na to, że kupiliśmy następną nową pompę, bo stwierdziliśmy, że dobra, może ma feller. No i niestety na następnej nowej pompie jest to samo i zacząłem wertować jeszcze dalej i się okazało, że jest to typowa wada zamienników filtrów paliwa, że po prostu niektóre z tych filtrów powodują to, że zaczyna, czy ten filtr wyje, czy pompa wyje, one są koło siebie, ciężko to ocenić, nawet przykładając metalowy element i słuchając, coś tam zaczyna wyć. Albo pompa ma problem z przepchaniem przez ten filtr, z tym zaworem ciśnienia paliwa, albo coś. Niemniej praktycznie miesiąc tak z doskoku szukania przyczyny, walki, no i się udało. Także, znaczy udało się. W tej chwili czekamy na filtry Boscha, także mamy dwie pompki, jedną w zapasie, nową jedną mamy na aucie, czekamy na nowy filtr. Ten filtr będziemy reklamować. No i co? I cała afera, dochodzenie i grzebanie i godziny poświęcone. 3 weekendy chyba poświęciłem na zweryfikowanie tego. No ale już w końcu jeździ, także... Także long story short. Najprawdopodobniej oryginalna pompka była już za słaba, były za słabe powroty, przez co paliwo nie przelewało się w baku wystarczająco, aby zasilić ten mały zbiorniczek, więc nie dostawał paliwa. Tyle, ile mu się zalało, tyle przejeździł, a reszta to, co się przelała w baku, to niestety zostawała w baku. Więc wymiana pompki, do tego sterowanie ekologią, które steruje zaworkiem ciśnieniowym w tym filtrze, było przerdzewiałe, to też zdemontowałem. Próchnę jak skurczysyn. I sądziłem, że to i tak już nie działa, ale jednak trochę to musiało próchno działać. Tu się dużo rzeczy nałożyło naraz. Ostatecznie mamy nową pompkę, mamy przywróconą całą ekologię, która była już przegnita, ale jako tako działała, bo tam jak później dmuchałem przez te przegnite przewody, które stwierdziłem, że są przegnite, więc to w sumie i tak nie działało, więc w sumie niepotrzebne, ale się okazało, że potrzebne. Krótko mówiąc, pompka wymieniona, sitka wymienione, przewody wymienione. Czekamy teraz tylko jeszcze na porządny filtr z tym zaworem ciśnieniowym. No i wszystko będzie chyba już gitara. A, jeszcze raz wytłumaczę, jak to działa. No i dobra, back to whiteboard. Back to whiteboard. Czyli tak, jest to skonstruowane w taki sposób, że mamy filtr paliwa, z którego są 4 wyjścia. Jedno wyjście jest właśnie z tym regulatorem ciśnienia paliwa i to idzie do silnika. Oczywiście w międzyczasie się krzyżuje. Jest tutaj jeszcze filtr węglowy na jednym łuczku, a drugi idzie do wlewu od baku, do odpowietrzenia. No to jest tam, akurat to jest mniej ważne. Stąd idzie nam paliwko też do silnika na listwę wtryskową. Tutaj sobie dochodzi paliwko z pompy. Natomiast w tym miejscu jest jeden z powrotów właśnie z filtra. Czyli ten regulator nam reguluje ilość paliwa i tutaj nam paliwko wraca. W tym miejscu mamy pompę paliwa.
gdzie też jest, wiadomo, podłączona do baku przez sitko, ale też mamy z pompy powrót do baku. I teraz te powroty odpowiadają nam w baku, który jest trzykomorowy, ponieważ idzie nad wałem i wydechem. I tu jest dosłownie malutki przesmyk, tylko tak naprawdę na rureczki, które pełnią przepływ. I tu są właśnie te pompki takie działające siłą powrotu, że podciśnienie, które się wytwarza podczas powrotu, przepompowywuje paliwo z komory do komory. Tak samo w tej komorze jest też taka pompka i to idzie sobie tutaj, czyli tu mamy powrót, i tu mamy tą trzecią komorę. No i tu się dzieje magia, bo paliwo, siła powrotu paliwka napędza nam cały ten tutaj majdan od tego, żeby się tu przelewało paliwo i w momencie, kiedy mamy zbyt słabe ciśnienie na powrocie, przestaje nam się tutaj odpowiednio przelewać i pompka nie jest zasilana odpowiednią ilością paliwa. No widać, ile tu się może podziać nieprzyjemnych rzeczy, tak? Czyli może nam się przytkać filterek, może nam tutaj pordzewieć od regulatora ciśnienia paliwa rurka, może nam się przytkać, ten regulator może nam przestać działać, wtedy jest za małe ciśnienie na listwę wtryskową, natomiast jest większe ciśnienie powrotu. 1500 rzeczy się może zepsuć, no i tak to jest skonstruowane. I co, żeby to prawidłowo działało, to musi tak być skonstruowane. Jest to odtworzone w taki sposób w samochodzie. Czekamy jeszcze tylko na ten element i miejmy nadzieję, będzie perfekto. No i dobra, szkoła druciarstwa ala Meister WhatsApp. Ala Meister WhatsApp. Oryginalne takie uchwyty, oryginalne takie elementy od nadmuchu Mercedesa połączone duct tape'em z wolwowskimi. Tutaj też oryginalny wylot Mercedesa dołączony tą rurką, którą zakupiłem. Ona tu będzie sobie ładnie wchodziła w deskę. No i tak samo jest z drugiej strony też tam duct tape'ik i rureczka. Jeszcze tutaj musimy zrobić. Zaraz będziemy przycinać, wycinać, nacinać, duct tape'ować. No, druciarstwo takie właśnie jak powinno być. Będzie działało. Myślę, że bardzo długo i bardzo dobrze. Lepiej nie trzeba. Jak się coś tu będzie nieszczelne, to jeszcze raz się weźmie duct tape'em. Zduct-tape'uje Gorilla Tape'em i będzie simpatiko. Jest. No i tutaj mamy ze starego szpeju wyciągnięty nawiew, który idealnie mi tutaj, on jest metalowy, troszkę go przerobiłem, idealnie mi tutaj wpasował. Jak widać właśnie od oryginału on się różni. Górę odcięłem z oryginalnego plastiku na Sebolan Pypierdylionu. Przyklejony czarny, przyczepione to jest na poliuretan. A tu musieliśmy to zmodyfikować, żeby nam po prostu wszedł zegar. I tu wszystko tak naprawdę nam wchodzi na styk. Czyli wchodzi nam zegar z Mercedesa, wchodzi nam ten nawiew. No i tu jeszcze mamy cięgło od wycieraczek wysunięte maksymalnie w tą stronę w tej chwili. Tak więc tutaj mamy wszystko spasowane na milimetry. No, ale się udało. I od góry będzie oryginalny wygląd, także fajnie. Zaraz sobie tutaj dołożymy rureczkę. Panie, gdzie masz pan tą rureczkę? Panie Andrzeju, rureczkę też mi się udało taką dorwać z takim mocnym kolankiem i to nam tutaj elegancko wszystko ładnie się zmieści. O, się popieści, to się ładnie wszystko zmieści. Cyk. O, elegancko jak stąd. I ona tutaj będzie zaraz czerpała sobie powietrze z tego miejsca. Zaraz sobie dorobimy górę. I wszystko na styk. Wszystko pięknie, elegancko na styk spasowane. No, powiedzmy. No i to jak zwykle miała być szybka robota na 5 minut. Wczoraj po południu wieczorkiem. No tak. Oj, czyli tak, kable wszystkie znowu poprzeciorane i poprzeciągane. Tu mamy do siedzeń, tu mamy do głośnika basowego i do głośnika średniotonowego. I fuszereczka, czyli taśmą, ale tak wszyscy robią, to co ja mam tak nie robić. Jak się ściąga wnętrze w kamperze za pół bańki, to też jest tak
powietrzne przewody są poklejone i też zrobiłem tak samo. No i dalej zbieramy pomału części. Właśnie przyszła kolejna paczka, jeszcze czekam na kilka rzeczy, ale już mogę Wam pokazać, co to jest. To są śruby Landfordera do regulacji zbieżności. No to są właśnie typowo do CLK, C208. Natomiast te będziemy dawać na przód, żeby regulować przednie wahacze dolne. I to są śruby, które teoretycznie przeznaczone są do Sangyongów, do jakiegoś Acetona czy coś, czy jakoś tak to się nazywa. Natomiast no wiadomo, Sangyong to jest po prostu Mercedes. Tak więc z przodu w wahaczu damy sobie takie śrubki, one są fajne, bo mają podziałkę właśnie od regulacji bieżności. Tak więc będziemy mogli sobie tutaj ładnie wszystko poregulować. Chociaż mi tak pewnie z uwagi na obniżenie wyskoczymy poza skalę, nie? No i właśnie doszedł jeszcze jeden secik śrubeczek. Tak więc te są z kolei stricte od Volvo. Stricte od Volvo, ale damy je do Mercedesa. Tak więc tak. No i doszły też wahacze na tył z Audi A8 pierwszej generacji, 295 mm, czyli dokładnie tyle, ile potrzebujemy. I będziemy je sobie wymieniać na te, które skracałem. No to właśnie sobie wymienię na te, bo to jest właśnie dokładnie ta długość, którą chciałem. Także w sumie wszystkie pierdółki do dalszej pracy, zabawy z zawieszeniem, z przeróbką zawieszenia, żeby to jeździło tak jak ja chcę. To już są. No, także zaraz będziemy jeździć w górę fureczką i co? I będziemy dalej grzebać zawieszonko. Ale tu jeszcze właśnie kończę zabawę z elektryką, żeby kierunki z lusterek przełożyć w błotniki. To muszę przedłużyć parę kabelków, przeciągnąć. No i co? Przeciągnę to, już będzie można przykręcać deskę, bo już nie będziemy musieli zaglądać pod spód dechy. No, naiwny jesteś, nie będziesz musiał zaglądać, wydaje Ci się. No i teraz zbieżność z przodu. Tutaj mamy śrubę seryjną, ona jest na stożku i ona w momencie, kiedy się ją wkręca, się ustawia nam centralnie przez ten stożek w tej fasolce. Ma taką właśnie stożek w kształcie fasolki. A teraz sobie zakładamy śrubę do regulacji tutaj zbieżności. No i teraz jak ją wsadzę, to będzie widać, że w momencie, kiedy będę sobie ją tutaj kręcił, czyli w momencie, kiedy mamy w takiej pozycji, to ona jest maksymalnie wysunięta do tyłu, nie? To widzimy. W momencie, kiedy ją przesuwam, to ona mi się to mogę cofnąć. No teraz akurat mam tak ustawioną wahacz, że mam cofnięte do tyłu, więc tak powinienem mieć. Chcę właśnie maksymalnie wyjechać do tyłu. Tutaj jeszcze raz pokażę na tym, o co chodzi. Tutaj będzie to tutaj będzie to lepiej widoczne. Także tak. No i teraz tutaj właśnie jak wyciągnę tą śrubę, to widzimy ten stożek, taki, który powoduje, że nam się to centruje, a jak chcemy zmienić zbieżność, no to właśnie sobie wsadzamy regulowany, także zaraz podmieniam śrubeczkę. No i dobra, i w tej chwili właśnie mamy najbardziej wsunięty wahacz do wewnątrz, czyli przy tym obniżeniu mamy maksymalny parametr. Tak jak widać, tutaj właśnie mamy miejsce, gdzie nam się opiera podkładka. Tu i tu i tu i tu i tu i tu. Także wjechaliśmy sobie maksymalnie do środka kołem i to jest maks, co możemy ustawić tutaj, zmniejszyć negatyw po obniżeniu, po prostu jeżeli chodzi o seryjne parametry. Tak więc mamy dosyć spore obniżenie jak na CLK, natomiast koła mamy w miarę wyprostowane, bez negatywów i tak samo z tyłu. Tutaj jeżeli chodzi o te 5 wahaczy z tyłu, to już pokazywałem i tłumaczyłem. Mamy 4 wahacze, które są praktycznie, można powiedzieć, wzdłużne, ale tam idą pod lekkimi kątami, ale załóżmy, że są wzdłużne. Poprzeczne i jeden wzdłużny. I ten wzdłużny, on też idzie lekko pod kątem, ale załóżmy, że on jest wzdłużny. W momencie, kiedy obniżamy, powoduje, że to jest typowa cecha właśnie dla CLK, to już pokazywałem chyba na 2 filmach, ale do znudzenia.
że nam się koło cofa, więc ja sobie właśnie skróciłem ten wahacz, dałem krótszy, no i teraz musiałem sobie poregulować jeszcze pewne kąty ustawienia, także dlatego wziąłem tyle śrub, żeby mieć przeróżne śruby do ustawienia w różnych wahaczach kątów. Ostatecznie tylko ustawiłem, dołożyłem jedną śrubę regulacyjną w dolnym wahaczu, takim głównym, na którym jest sprężyna, żeby go lekko wysunąć do zewnątrz. Wtedy tą, co skróciłem, żeby dać do środka, no i ustawiłem sobie zbieżność na razie na sznureczki, jest ok. No i teraz sobie chwilę pojeździłem, jeszcze troszkę ściąłem sobie gumę od przedniej sprężyny, żeby przód trochę opuścić. Tył jeszcze sobie, myślę, podniesiemy, czyli damy jeszcze gumę na wahaczu dodatkową pod sprężynę, żeby tył delikatnie unieść, ale na razie i tak sobie teraz wstępnie ustawiam zbieżność i tak jak wcześniej, jak pokazywałem, czyli ustalam sobie punkty, czyli biorę sobie tutaj wewnętrzną część bieżnika, rozciągam sobie metrówkę zahaczając o oponę od tej strony koła i od tej mierzę na przestrzał do drugiej opony, do tego samego miejsca, dokładnie tak samo mierzę z przodu. Widzę, jaka mi wychodzi wartość, przykładowo z tyłu mam 147 mm z tyłu i 143 mm z przodu, to po prostu wiem, w którą stronę muszę sobie te koła poustawiać. No i tył już mam wstępnie ustawiony. W momencie, kiedy sobie ustawiam tył, biorę sobie sznureczek, zahaczam sobie o tylne koło, naciągając go dość mocno, on mi się usztywnia i po prostu widzę w moment, w którym dotykam do opony i widzę, jak mi przylega do tylnego koła. I teraz jeszcze sobie muszę przód skręcić, już drugą stronę skręciłem, teraz podniosę sobie tą stronę, skręcę sobie drążek kierowniczy. W tej chwili na tylnym kole mam różnicę gdzieś w granicach milimetra między tyłem opony a przodem. Na razie tak zostawiam, to już będzie pod konkretną regulację na komputerze, na maszynie. Tu jeszcze sobie chcę przód trochę poprawić, ponieważ no nam się, jak go opuściliśmy, to wiadomo, przód nam się zrobił bardziej zbieżny. Chcę to troszkę skasować. No, także takim sposobem domowym jesteśmy w stanie sobie jako tako to wszystko podregulować. Teraz się przejedziemy. Aha, i przy każdym ustawieniu odpalam auto, cofam się, zjeżdżam z betonu, trochę na nierówną trawę, żeby to zawieszenie sobie popracowało, do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu i dopiero wykonuję wtedy pomiary. No jest to czasochłonne, bo wiadomo, trzeba ściągnąć koło, podregulować, cofnąć, wrócić, znowu naciągnąć sznureczek, podregulować, ale sobie możemy tak na spokojnie w garażowych warunkach ustawić tak mniej więcej, żeby przede wszystkim dało się jeździć i żeby ci ludzie później na geometrii cyfrowej nie dostali po prostu kociokwiku, tylko żeby już sobie tylko parę stopni podciągnęli ewentualnie i żeby było git. No i dobra, jedziemy. Tu mam takie odcinki testowe, dość wyboiste, żeby zobaczyć, przyjrzeć się pracy zawieszenia, czy równo wybiera, czy jak ściąga, bo to teraz czuć na pośladkach, jak tył się zachowuje na kierownicy, wiadomo, i ogólnie czuć, jak się przednie koła zachowują. Także akurat takie dość mocno dziurawe drogi z takimi dużymi muldami, które tu widać są, te drogi są zaasfaltowane, te większe dziury, więc to są takie łby, nie łby, te wielbłądy, takie kamele wielbłądziaste. No i każde koło praktycznie ma inny skok w danej chwili, więc może po prostu czuć od razu na tyłku, jak to wszystko się zachowuje i myślę, że zachowuje się poprawnie. Wiadomo, jeszcze podjedziemy sprawdzić zbieżność. Yes, no i co, wróćmy sobie teraz do wlewu paliwa. Także mamy baczek Yamahy. Baczek Yamahy mamy i zaraz sobie z baku Yamahy wytnę ten element z korkiem. No i tak samo jak przy poprzednim korku spróbujemy sobie to tutaj dociąć, żeby tutaj sobie to wpasować. Dorobimy sobie rureczki, odpływy, odpowietrzenia. No i dobra, i ten wspaniały niedzielny poranek przeprowadźmy sobie analizę
takiego wlewu. Pierwsze co widzę, to widzę, że tutaj mamy gumkę już na samym zameczku i jak nam się zamyka klapka, to sprężyna dociska tutaj do gumki, czyli to jest jako tako uszczelnione. Od spodu, jak sobie go otworzymy, też widzimy, że jest tutaj dodatkowe uszczelnienie. I jest też spływ wody z zamka, czyli coś, co nam ewentualnie naleci do zamka, spływa sobie tym i wpływa sobie tutaj. Jak widać, już się trochę rudej tu zebrało, więc ciekawie, ile ten bak gdzieś leżał na jakimś dworze, no bo na pewno gdzieś leżał. Wszędzie przejrzeć te gumeczki. Tak, podpiaskujemy sobie to i tak, i będzie git. Tutaj też mamy gumkę wszędzie dookoła i tu mamy spływ z baku. Także tak, no na pewno jest to dużo lepsze. No widać po prostu, że to jest niebo a ziemia, z tym, że no ma trochę lat, ale miejmy nadzieję, no trzeba będzie po prostu jeździć obserwować. Na szczęście w Merolu w komputerze pokładowym możemy sobie sprawdzać, ile mamy litrów paliwa, więc po prostu po dużej ulewie, jak to będzie stało na dworze, trzeba będzie przed ulewą sobie zapamiętać, ile było litrów, po ulewie sobie sprawdzić i jak będzie przybywać, no to będziemy wiedzieć, że jest niedobrze. Dobra, plan jest taki jak poprzednio, wycinamy sobie tutaj ten obrys i będziemy go próbować pasować na samochód. Tak, także już rozkręcam i zaraz będziemy ciąć. No i wstępnie przypasowany. Tak więc tak, zaraz będziemy mogli cykać. Tylko jeszcze teraz trzeba sobie rozkminić, jak tutaj zrobimy przyłącze. No i dobra, i mamy już tutaj przyłożony element z Yamaszki, plus widzimy wewnątrz już element z Mercedesa. I teraz wszędzie to tylko zacykać. Idę robić tutaj mocowanie do tego, żeby tutaj odpowiednio sobie fajnie siedziało. Delikatnie musiałem zmodyfikować nadkole, delikatnie naddać. Także jutro dorobię sobie po prostu blaszkę, którą zaślepię to miejsce taką zaokrągloną i połapiemy punktowo, zakonserwujemy wszystko. No i będzie kolanko 90 dochodziło tu się też zrobi obudowę, tu się zrobi jeszcze uchwyt właśnie, żeby z zawiasu łapać na oryginalny uchwyt i od razu to spinać do nadkola. Także tak, jest sporo miejsca od zawiasu. No i tak to będzie. Tak to będzie, żeby zachować pełną po prostu funkcjonalność całego tego systemu mercedesowskiego. Także tak, myślę, że będzie sympatycznie. Troszkę trzeba było nawalczyć, troszkę kompromisów, ale to tak zawsze przy takiej robocie jest. No i dobra, wyciąłem tutaj to, co wcześniej podklepałem. Dorobiłem taką blaszkę, zaraz ją tutaj przygotujemy. Zapodkładujemy, no i ona sobie tu elegancko wchodzi. Przyłapiemy ją sobie punktowo szczepnymi, znaczy na zgrzewki. No i wiadomo, podmalujemy, wszystko gumujemy i będzie elegancko. Trzeba było rwać deskę rozdzielczą, ponieważ, a to zaraz właśnie pokażę, okazało się, że brakuje nam jednego elementu tutaj w mechanizmie wycieraczek. Była to tuleja, na którą nakłada się wycieraczkę, ale niestety tą tuleję, żeby założyć, to trzeba ją wprasować, a żeby ją wprasować, to trzeba cały mechanizm zdjąć, a cały mechanizm jest pod deską rozdzielczą, także trzeba było rwać deskę. W międzyczasie wleciał spryskiwacz. Także wszystko obsługujemy z manetki mercedesowskiej, zarówno spryskiwacz, który jest podpięty do oryginalnego volvowskiego zbiorniczka. Tutaj sobie ładnie sika, wycieraczki chodzą. Wycieraczki chodzą jak w Clown Carze. Clown Car. Clown Car. Dobra, pierwsza przejażdżka. Coraz bardziej auto jest poskładane.
weryfikujemy to, co wynika po prostu z tego, że jest to prototyp, więc co tu dużo mówić. Auto jest zbudowane tak naprawdę na fabrycznie oryginalnych elementach, ale co nie mówić, wszystko było ruszane, także i nic nie było nowe, także weryfikujemy rzeczy. Wydaje mi się, że jeszcze łożyska wszystkie pójdą, bo no huczyć też mogą stare opony i huczy też filtr paliwa, to też z tym filtrem to była niezła walka. Też od razu odpowiadam na pytanie, bo parę razy się przewinęło. Czemu tutaj na przykład nic nie robię z tymi rdzawkami na podłodze? Także możecie być spokojni. Ja po prostu w momencie, kiedy działam sam przy takim projekcie, to się nauczyłem z doświadczenia, żeby nie rozgrzebywać wszystkiego na raz. I tak tu jest 1500 rzeczy rozgrzebanych, ale jak jeszcze bym się martwił na samym początku tymi rdzawkami na podłodze, która jest bardzo ładna, tylko ma w paru miejscach właśnie gdzieś purchę, tylne zawieszenie musimy jeszcze ogarnąć, plus tylny wózek, przednie już mamy ogarnięte, po prostu wszystko stopniowo. Jak to zacznie jeździć i przejdzie testy drogowe i jakby usunie się wszystkie problemy wieku dziecięcego takiego projektu, no to wtedy jeszcze raz się go wrzuci na podnośnik, rzuci się wózek, to się podpiaskuje, pomaluje, się zrobi ładnie. Zrobi się też tutaj konserwację z przodu i w paru innych miejscach. No tak poza tym to tam, gdzie było łączone nadwozie, gdzie to wszystko, gdzie była robiona blacharka, no to wszystko jest podzabezpieczane, tak jak było widać na poprzednich filmach, epoksydami i tak dalej. Natomiast takie właśnie rzeczy, gdybym po prostu rozgrzewał wszystko i zajął się na samym początku ogarnięciem podłogi w CLK i tak dalej, no w sumie można było to na CLK od razu zrobić, ale gdybym to zaczął robić, no to by to jeszcze trwało, a gdybym to chciał zrobić w momencie, kiedy miałem wszystko rozłożone, no to już w ogóle nie problem się zakopać po prostu, stracić chęć do roboty. Lepiej sobie takie rzeczy, które są mało przyjemne, czyli właśnie ogarnięcie podwozia zostawić na sam koniec, żeby jak już jest morda ucieszona po jeżdżeniu, to ma się ochotę wtedy jeszcze coś poprawić, a jak się chce zrobić wszystko na raz, tak jak mówię, to w moim przypadku to wtedy... Zapraszam Was do lajkowania, komentowania i do subskrypcji kanału. Także jak widzicie, jeszcze kilka odcinków z Volvo w roli głównej będzie. Zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmu bonusowego z chipem fuzem z Volvo, jak i do pozostałych filmów z Volvo. No i też na kanale są inne projekty, także zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów. Możecie też poprzesyłać te filmy znajomym, to by było super, żeby po prostu algorytmy wiedziały, że ktoś tu coś takiego rzeźbi. Strzałeczka i do następnego.